Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. Kanał niby o nauce, a o nauce nie było nic od dłuższego czasu, bo non-stop kręcimy się na tym poletku pogranicza dietetyki i medycyny i czas nadrobi te zaległości. Dzisiaj zajmiemy się informacją zwrotną, bo zauważyłem, że w świadomości wielu osób informacja zwrotna funkcjonuje jako coś absolutnie niezbędnego na każdym dowolnym kroku nauki i chciałbym pokazać, że nie zawsze tak jest. Są wyjątki. Są wyjątki, kiedy informacja zwrotna nie będzie użyteczna, czasami może aż wręcz przeszkadzać, przynajmniej nie będzie potrzebna w danym momencie. I omówimy sobie takie 3 główne przypadki. Pierwszym przypadkiem, kiedy informacja zwrotna nie ma sensu, a przynajmniej, żeby być bardziej precyzyjnym, nie ma pełnego sensu, jest kiedy informacji zwrotnej jest za dużo. Kiedy informacji zwrotnej jest za dużo, może być to wręcz szkodliwe dla procesu nauki, bo dana osoba może się dosyć szybko zniechęcić. Staje tak naprawdę przed całym stopniem skomplikowania jakiejś danej dziedziny, jakiegoś zagadnienia, tematyki, którą próbuje opanować, co może być naprawdę paraliżujące. Dobrym przykładem mogą być, lekcje językowe. Jeśli ktoś, załóżmy, jest na poziomie A1 albo A2, czyli tych poziomach początkujących, ale nawet na poziomie B1 i zaklepał sobie lekcję u nauczyciela i nauczyciel chce zacząć takie lekcje albo poprowadzić je w formie konwersacji, to co się dzieje, kiedy nauczyciel stara się robić korektę wszystkiego, a przynajmniej większości błędów, które popełnia uczeń. Okazuje się, że uczeń tak naprawdę nie bardzo wie, co może zrobić z tą informacją zwrotną. Paraliżuje to też jakby całą płynność lekcji, tak? Jeśli dostaje pytanie na przykład, nie wiem, jaki był ostatni film, który obejrzałeś i ktoś mówi last movie I watched was last movie I watched where robi różnego rodzaju błędy, jeśli chodzi o wymowę, jeśli chodzi o gramatykę, składnie, dobro słownictwa, to nagle się okazuje, że kiedy nauczyciel zaczyna wszystkie te błędy punktować, to uczeń jest zupełnie sparaliżowany. Pomijając jakby czynnik sam stresu, który utrudnia już absorpcję takiej informacji zwrotnej, to jeśli nauczyciel przedstawi na przykład, że tych błędów jest 6, 7, 8, 9, 10, jaką szansę ma dana osoba na zapamiętanie tego. Jakby ilość informacji zwrotnej w tym momencie przepełnia pojemność pamięci krótkotrwałej. Innymi słowy, tak naprawdę ta informacja zwrotna jest w dużym zakresie bezsensowna. I jeszcze raz, zbyt duża ilość informacji zwrotnej może być wręcz zniechęcająca, jeśli chodzi o dalszą naukę takiej osoby. Efekt ten w nauce się nazywa efektem odwrotnej ekspertyzy albo odwróconej ekspertyzy. Co to znaczy? Że osoby początkujące korzystają bardzo na obniżonej zmienności, czyli można powiedzieć obniżonym stopniu skomplikowania zagadnień, którymi się zajmują. Im mniejszy stopień skomplikowania i tym samym na przykład też mniejsza ilość informacji zwrotnej, tylko bardziej precyzyjna, tym lepiej dla danej osoby. Natomiast osoby zaawansowane z kolei będą dużo bardziej korzystać na zdecydowanie większej zmienności, kiedy wiele różnego rodzaju czynników jest, kiedy stopień skomplikowania jest dużo łatwiejszy. Ja na przykład nie wiem nic o tenisie, ale możemy sobie wziąć tutaj taką analogię właśnie tenisową. Jeśli mamy osobę początkującą, to prawdopodobnie na początku będzie przedstawienie, jeśli chodzi o niski stopień zmienności, niski stopień skomplikowania, jak trzymać tą rakietę. Potem może będzie forehand, potem może będzie backhand, czyli jeszcze raz stopień skomplikowania, stopień zmienności jest niski. I ta osoba bardzo na tym skorzysta, będzie łatwiej jest jej przesuwać się dalej, jeśli chodzi o postępy. Teraz pytanie, jeśli mamy osobę zaawansowaną, osobę na przykład, która już bardzo dobrze gra, czy ona będzie korzystać w dużym stopniu na takich ćwiczeniach? Najczęściej nie. Dużo łatwiej będzie jej skorzystać, kiedy będzie rzeczywiście grać, kiedy stopień skomplikowania i ilość zmiennych będzie zdecydowanie większa. To oczywiście też zawsze są różnego rodzaju wyjątki. Możemy mówić o nauce celowej, czyli ten deliberate practice. Natomiast, jeszcze raz, dla uproszczenia, efekt odwróconej ekspertyzy mówi, że osoby początkujące powinny mieć mniejszy stopień skomplikowania, mniejszy stopień zmienności, a osoby bardziej zaawansowane powinny mieć coraz większą zmienność i coraz większy stopień skomplikowania. Jakie jest tu rozwiązanie? Rozwiązanie jest parę. Pierwsze rozwiązanie to jest posiadać dzienniczek błędów. Wydaje mi się, że jest to jedno z najbardziej potencjalnie niedocenianych narzędzi, jeśli chodzi o naukę nie tylko samodzielną, ale właśnie naukę z kimś. Jeśli popełniasz rzeczywiście błędy i tych błędów jest sporo i chciałbyś mieć je wypunktowane w jakiś sposób, dzienniczek błędów w tym pomoże. Czyli jeśli masz lekcję na przykład z nauczycielem, ktoś rzeczywiście kontroluje twoją naukę, twoje postępy, możesz prosić, żeby to wszystko było wypisane, idealnie skategoryzowane. Czyli na przykład, że jeśli chodzi o błędy gramatyczne, popełniasz najczęściej te błędy. Jeśli chodzi o błędy składniowe czy wymowę, popełniasz te, a te błędy. Jeśli uczysz się samodzielnie, natomiast taki dzienniczek błędów znowu pozwoli ci po prostu śledzić, gdzie masz jakieś słabe strony, którymi trzeba się zająć, a gdzie są jakieś twoje mocne strony,
Kolejnym podejściem, które się świetnie sprawdza, jest współpraca z nauczycielem. Wystarczy powiedzieć, że zbyt duża ilość informacji zwrotnej cię paraliżuje i w tym przypadku poprosić o zwracanie uwagi tylko na jakieś naprawdę krytyczne błędy. Czyli na przykład zamiast punktowania 15 czy 20 rzeczy powiedzieć, że interesuje cię, żeby zwracać uwagę na przykład na 3-4 błędy, które się non-stop powtarzają i które są krytyczne z punktu widzenia twojego obecnego poziomu. Czyli to są takie rzeczy, które będą cię mocno blokować przed przejściem do kolejnego poziomu. To jest bardzo dobre podejście. Drugą sytuacją, kiedy informacja zwrotna jest bezsensowna albo przynajmniej zbyteczna, jest kiedy zadania są bardzo proste. I swoją drogą jest to też strategia, którą można używać i powinno się używać szczególnie przy samodzielnej nauce, do czego zaraz dojdziemy. Wracając, są sytuacje, są zadania, które są tak proste, że informacja zwrotna z zewnątrz, na przykład ktoś mówiący nam to jest dobrze, to jest źle, nie ma sensu. I to będzie występować, kiedy zadanie będzie maksymalnie uproszczone, to znaczy nie ma specjalnie dużego wyboru, jeśli chodzi o odpowiedzi. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jakiś naukowiec, może szef, sadowi nas przed komputerem i mówi, że jeśli na ekranie pojawi się niebieski przycisk, to musisz nacisnąć dany klawisz. Jest to zadanie na tyle proste, że teraz pytanie, czy my będziemy potrzebować osoby, która będzie nad nami stała i sprawdzała, czy klikamy w odpowiednim momencie dobrze? Wydaje mi się, że każda średnio nawet rozgarnięta osoba będzie wiedziała, że jeśli zobaczy niebieski, klikamy przycisk. Albo jeśli będą wyskakiwać ciągi liczb na ekranie i wynikiem jakiegoś działania będzie 5, to na przykład musisz podnieść rękę. Znowu, na tyle proste, że nikt nie będzie mieć kłopotów. Nawet jeśli chodzi o zabawki dla dzieci, tak mamy te pudełka, gdzie trzeba dopasować kształtami. Trzeba na przykład włożyć okrąg jakiś, tak trzeba włożyć trójkącik, prostokąt. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy zadanie, gdzie jedynym kształtem jest właśnie choćby trójkąt i jedyne zabawki, które mamy, to trójkąt. Nie potrzebujemy informacji zwrotnej, tak? Po prostu trójkąt jest jedyną możliwą odpowiedzią. Jak możemy użyć swoją drogą właśnie tego punktu, jeśli chodzi o samodzielną naukę? Większość osób jest absolutnie przerażona, kiedy ma uczyć się samodzielnie praktycznie dowolnej dziedziny. Tak naprawdę głównym powodem, żeby było jasne, to jest zrozumiałe, bo to, co sprawia, że samodzielna nauka jest przerażająca, to jest brak jakiegokolwiek poczucia kontroli u większości osób i też poczucia, że to, co robimy dobrze albo przyzwoicie choćby. Tak, jeśli całe praktycznie nasze życie, nauka odbywa się pod czyjąś kontrolą, pod czyjąś superwizją, czy dozorem. Na początku rodzice nam mówią, że coś robimy tak albo nie inaczej, albo rodzeństwo. Potem idziemy do szkoły i mówią nam to nauczyciele. Co się dzieje w momencie, kiedy zostajemy wyciągnięci z tego systemu? Nagle się okazuje, że człowiek trochę zaczyna krążyć jak po mroku i w ciemności się porusza. Nie wiadomo, czy to, co robi, jest dobre, czy nie. A jeszcze trzeba pamiętać, że dowolna dziedzina jest praktycznie, może nie nieskończenie skomplikowana, ale bardzo skomplikowana. Tak? Trzymając się tej analogii języków obcych, pewnie jeśli chwycimy książkę do gramatyki dowolnego języka, i zaczynam kartkować to nagle się okazuje, kurde, przecież ja nie mam absolutnie żadnych szans się tego nauczyć, bo przecież tego jest tyle, bla, 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 szczególnie to już samemu to w ogóle nie ma żadnych szans, chyba że olejemy skomplikowanie, tak? Wracamy do efektu odwróconej ekspertyzy. Olejemy te całe skomplikowanie i skupimy się na pierwszym jakimś kąsku wiedzy, który jest na tyle łatwy, że będziemy w stanie się nim posłużyć. Całą resztę olewamy, do tego będziemy dochodzić, czynimy nasze zadanie jakby niemożebnie prostym, że nie potrzebujemy praktycznie żadnej informacji zwrotnej z zewnątrz. Jak ja samodzielnie uczyłem się szwedzkiego wiele lat temu, to moje podejście było bardzo proste. Nie wiem specjalnie nic o tym języku, ale mam książkę do gramatyki. Gdzieś tam za mną jest Troll, jest absolutny klasyk, jeśli chodzi o gramatykę języka szwedzkiego w Polsce, chyba nawet na filologii szwedzkiej się to stosuje. Otwieram sobie jakiś rozdział. Na przykład w momencie, kiedy otworzyłem rozdział o tym, jak wygląda taki prosty czas przyszły w języku szwedzkim, to okazało się, że jest to podmiot plus ska, tak, albo sko, w zależności od regionu i bezokolicznik. No i dla mnie to oczywiście była pełna analogia z językiem angielskim, tak, że w angielskim mamy podmiot, will, tak, to jest ten nasz czasownik pomocniczy, który mówi, że coś się odbędzie w czasie przyszłym i bezokolicznik. Myślę, bardzo proste. I co wystarczyło? Wystarczyło zacząć tworzyć zdania po prostu z tymczasem. Proste zdania, czyli na przykład jag ska dricka, tak, ja będę pić, jag ska äta, ja będę jeść, jag ska bilar, tak? I będę jeździć samochodem i tym podobne. Aktywizacja odbywała się do tego momentu, w którym czułem, z tą konstrukcją jestem zaznajomiony, wiem jak na przykład tworzyć zdania oznajmujące. Potem na przykład było, jak tworzymy z tym pytania. To jest moje zadanie na ten moment. Czyli innymi słowy, olewamy w nauce samodzielnej tą głębię, ten ocean wiedzy
praktycznie nieskończony z punktu widzenia osoby początkującej różnego rodzaju możliwości i skupiamy się na jednym zadaniu. Czyli wtedy jeszcze raz informacja zwrotna jest praktycznie zbędna. Nie potrzebujemy kogoś, kto powie nam, że to jest dobrze albo źle, bo z olbrzymią dozą prawdopodobieństwa to jest poprawne to, co robimy, bo skupiamy się tylko na jednym zadaniu. Nie przytłoczy nas to, nie sprawi, że pojemność naszej pamięci krótkotrwałej będzie nagle przekroczona. Więc to jest na przykład bardzo fajne podejście, jeśli chodzi o samodzielną naukę. Ostatnią, trzecią sytuacją, kiedy informacja zwrotna nie ma specjalnie dużo sensu, jest sytuacja natury, powiedzmy to, psychicznej. Mianowicie informacja zwrotna nie będzie miała sensu, kiedy ktoś nie chce przyjąć informacji zwrotnej, co zdarza się, bym powiedział, bardzo, bardzo często. Dlaczego tak się dzieje? Można powiedzieć, jest to jakiś mechanizm, dzięki któremu nasz mózg chroni naszą tożsamość w pewnym stopniu. Mianowicie, jeśli coś, czego się dowiadujemy, powoduje u nas na tyle mocny dysonans poznawczy w stosunku do tego, co my wiemy, to reakcją jest bardzo często defensywność. Zaczynamy się bronić, a szczególnie jeśli już druga strona próbuje przedstawić różnego rodzaju informacje w dosyć agresywny sposób, to ta defensywność tylko i wyłącznie wzrasta. Z tym punktem też są powiązane różnego rodzaju te cognitive biases, czyli błędy poznawcze, których jest całe mnóstwo, tak? Są książki całe na ten temat. Wydaje mi się, że dla wielu osób znany był autor i badacz tych różnego rodzaju błędów poznawczych Daniel Kahneman, który opisywał wiele z nich. Tak? Mamy choćby heurystykę dostępności, tak? To znaczy te różnego rodzaju czynniki, rzeczy, które są dostępne bezpośrednio w naszym środowisku, dużo częściej przychodzą nam do głowy. Tak? I oczywiście to na tym polega magia marketingu. Jeśli ktoś będzie reklamować, choćby czy Coca-Cola reklamuje się cały czas, to jeśli mamy ochotę na coś słodkiego do picia gazowanego, heurystyka dostępności, tak? Coca-Cola bardzo często przyjdzie nam do głowy jako pierwsza. Jeśli będziemy mówić o zdrowiu, tak? Na tym kanale mnóstwo jest o zdrowiu i medycynie, każdy będzie trzymać się tej heurystyki dostępności w swojej bańce informacyjnej. Czyli na przykład jeśli ja mówię, że weganizm jest głupi, no to na przykład jakiś weganin mi napisze, że okej, tak, a w moim otoczeniu jest na przykład ta zdrowa osoba i tak dalej. Heurystyka dostępności. To samo będzie, jeśli chodzi o osoby na diecie keto. To jest jeden. Oczywiście confirmation bias, czyli ten błąd potwierdzenia, że zaczynamy bardzo często szukać informacji, które będą potwierdzać naszą opinię, to co my według nas wiemy i odrzucać wszystkie dowody, które będą świadczyć przeciwko tym opiniom. Oczywiście jakby celem tego filmiku nie jest wymienianie wszystkich błędów poznawczych, ale dla przypomnienia wymieniłem przynajmniej 2, żeby wiedzieć, że same błędy poznawcze, że tak powiem, niechęć do przyjmowania informacji zwrotnej również czyni informację zwrotną poniekąd zbędną. I to też jakby bezpośrednio pije do bardzo często różnego rodzaju komentarzy, które ludzie zostawiają. Parę filmików temu było, że u pacjentów nowotworowych, kiedy badano takim złotym standardem badania insulinowrażliwości w szpitalach, na oddziałach onkologicznych tych pacjentów, okazywało się, że mieli insulinooporność na poziomie tak naprawdę cukrzyków typu 2. Wtedy pada komentarz, a ktoś tam u mnie jest chory, jak go przekonać, tak? Tak samo przy innych jakichś filmikach, jak przekonać tą osobę, że robi się. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie się nie da. W większości przypadków nie da się po prostu z biegu przekonać kogokolwiek do praktycznie czegokolwiek. Właśnie ze względu na ten punkt trzeci. Ze względu na błędy poznawcze, ze względu na to, że każdy jest okopany praktycznie w swojej opinii i będzie ją bronić, bo, że tak powiem, poniekąd często te ataki na czyjąś opinię odbieramy jako zagrożenie do mojej tożsamości, że może jestem debilem, tak? Bo ktoś teraz mówi, że to, co ja twierdzę, nie jest prawdziwe. Moim zdaniem najczęściej warto wspomnieć, warto po prostu, że tak powiem, przedstawić okruch informacji, że wiesz co, na przykład to może pomóc, albo to działa tak, albo tak, żeby ktoś wiedział, miał przynajmniej świadomość, że istnieją alternatywne rozwiązania. Natomiast najczęściej nie jest tak, że powinno się zmuszać daną osobę, czy próbować na siłę do czegoś przekonać, bo najczęściej przynosi to skutki odwrotne do oczekiwanych. Także moim zdaniem lepiej jest po prostu pozwolić komuś, nawet jeśli rzeczywiście ktoś popełnia jakieś błędy, popełniać je. Tylko przedstawić jeszcze raz alternatywę i można mieć tylko nadzieję, że w pewnym momencie ktoś otrzeźwieje i będzie w stanie, że tak powiem, spojrzeć w stronę tych alternatywnych rozwiązań. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak zawsze wszystkie uwagi, obserwacje, komentarze są mile widziane. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich, jeśli czas pozwoli. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie nauczyć się języków obcych od A do Z.
Experts Incubator, czyli tak zwana polska kuźnia ekspertów, czyli jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje oraz o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i odwracać łisienie androgenowe i wspominam tam m.in. oczywiście jak też leczyć różnego rodzaju schorzenia skóry głowy, jeśli chodzi o moją działkę trychologiczną. Oczywiście wszystkie kursy są pod moją opieką merytoryczną, jeśli ktoś będzie potrzebować pomocy, moją osobistą, żeby było jasne, opieką merytoryczną. Jeśli interesujecie właśnie pamięć języki, po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera, tam można się zapisać i będę wysyłać artykuły właśnie m.in. o pamięci i języków obcych, można powiedzieć szeroko pojętym takim samorozwoju, również często produktywność i interpretacja badań naukowych. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. I na końcu, jeśli interesuje Cię zostanie patronem kanału, to można to rozważyć oczywiście za 40 zł miesięcznie. Jest dostęp do forum, gdzie można mi zadawać pytania. Jest tam oczywiście dużo większa szansa uzyskania odpowiedzi, jeśli ktoś ma jakieś palące pytania. Jest tam badanie tygodnia, czyli najciekawsze badanie najczęściej z dziedziny medycyny, dietetyki, które zostało opublikowane nie tak dawno i badania takie omawiam oraz chyba najważniejsze, można ściągnąć fiszki do tego filmiku i ostatnich paru 10 filmików. To są gotowe fiszki, które jeszcze raz można ściągnąć sobie do programu, który nazywa się Anki i tam je powtarzać. Czyli zamiast sobie samodzielnie robić notatki, można to wszystko ściągnąć jako gotowca i powtarzać te fiszki codziennie, żeby wzbogacić siebie o nową wiedzę i też mam nadzieję, że też swoich bliskich, swoje otoczenie. Bo dla mnie zawsze, jeśli chodzi o wiedzę, dzielenie się wiedzą, chodzi o to, żebyśmy, że tak powiem, byli bogaci o tę wiedzę, mogli zmieniać siebie, mogli zmieniać innych, nasze najbliższe środowisko. Wydaje mi się, że to jest naprawdę olbrzymia wartość. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.